Piękny listopadowy poranek. Witam Was serdecznie. Jesteśmy na polu, a dokładnie na ściernisku kukurydzianym. Mało tego, już zlikwidowanym w części talerzówką marki Agrisem. Jak widzimy, efekt roboty bardzo zadowalający. Na polu jest równo, źdźbła wszystkie tak naprawdę podcięte, czyli wszystko gra. No i co? Po talerzówce trzeba zająć się zaoraniem pałaci pola. O, widzę, że już Maciej tutaj coś szarpie. Cześć Macieju. Cześć Michale. Witam Cię serdecznie, witam Cię, cześć. Powiedz mi, co Ty dzisiaj tu ciekawego porabiasz? No mamy tutaj, jak widzisz, pług Unia Ibis M, taki pług lekki, przeznaczony do takich mniejszych ciągników, na mniejsze gospodarstwa. Aha. Pług jest nowy. Ja sobie wejdę tu gdzieś na ten korpus, na górę, żeby Cię tu lepiej widzieć. Tak, pług emeczka, nie? Dokładnie, postaramy się go dzisiaj ustawić. No i zaorać pole po kukurydzy. To jest model 2+, nie? Czyli tak. Wyjściowo dwa korpusy w obrocie. Dokładnie, 1, 2. Dołożony korpus trzeci, pług już na układzie wrzecionowym, nie? Dokładnie. Czyli mamy dwa cięgna. One są do ustawiania różnych rzeczy. Dokładnie. Tym cięgnem ustawiamy szerokość pierwszej skiwy, natomiast tym cięgnem robimy liniowość pługa, czyli ustawiamy go, żeby pług po prostu był w linii prostej. Okay. Czyli żeby po prostu nie ściągało go na lewo czy na prawo, tak mówiąc po chłopsku, tak na wprost, nie? Dokładnie tak, żeby szedł cały czas prosto. No to powiedzmy tak, niby pług, niby prosta maszyna, bo mówi się czasem takie powiedzenie oderwane jak od pługa, czyli od prostych rzeczy, a tak na poważnie to wcale nie jest taka prosta sprawa, dobrze ustawić pług. Zatem co? Fajnie byłoby, jakby się pokazał punkt po punkcie, jak to się robi. Bo ja ci powiem, też jestem praktykiem, ale niejednokrotnie to ustawienie różnie mi wychodzi. No i w efekcie ta orka też bywa różna, nie? Także pokaż, co można zrobić, albo co trzeba zrobić, na co kluczowo zwrócić uwagę przy, że tak powiem, wyregulowaniu pługa, tak aby to było w jak najlepszym, że tak powiem, ustawieniu. No pierwszą czynnością, jaką zawsze musimy zrobić przy każdej maszynie, jaką zawieszamy, to jest ustawienie, przygotowanie ciągnika do współpracy z tą maszyną, czyli sprawdzamy ciśnienie opon. Ustawiamy najniższe, jakie przewiduje producent. Jeżeli nie mamy nawet takiej informacji, jakie to ciśnienie powinno być prawidłowe, nie mamy takiej tabeli, czy gdzieś po prostu nigdzie zapisanego tego, to ważnym chociaż czynnikiem takim, żeby ustawić z lewej i z prawej strony te same ciśnienia. Już nie mówię tam, że muszą być najniższe czy coś, tylko chodzi o to, że bardzo też jest ważne, żeby z lewej i z prawej strony po prostu było te same, żeby nie było, że ciągnik w jedną stronę jest bardziej przechylony, bo ciśnienie jest mniejsze, w drugą na przykład jest większe. Bo to też ma wpływ, niby byśmy ustawili dobrze pług, ale wtedy tak naprawdę ta orka lewostronna będzie na przykład na innym parametrze, na innym poziomie niż ta orka lewostronna, nie? Przez tą różnicę ciśnień. Jasna sprawa. Kolejnym takim ustawieniem to jest przed podłączeniem pługa, no to wiadomo, musimy zmierzyć wysokość cięgien. One muszą być na tej samej wysokości, czyli mierzymy, to są różne są metody tego mierzenia, możemy sobie zmierzyć tutaj długość jakby wieszaka z lewej, z prawej strony. Możemy wziąć tutaj, akurat tu w tym ciągniku widzisz, nie dojdziemy, ale na przykład od środka tutaj obrotu osi do tego stworzenia, także to jak ale tam przy jakim ciągniku, jakie jest dojście, jak najwygodniej. Chodzi o to, żeby lewa i prawa strona też była równa, ponieważ jak będziemy mieli tutaj różnicę, to wtedy też pług w jedną stronę będzie orał nam trochę głębiej, w drugą na przykład będzie trochę płyciej. A i tym samym te kąty też się zaś później zmieniają i ta orka lewa, prawostronna no nie będzie równa. Dokładnie. Kolejnym takim ustawieniem odciągi boczne, które mamy. One też muszą zostać ustawione w pozycji pływającej. Nie może to być na sztywno, że cokolwiek ruszymy kierownicą, coś, żeby to po prostu, żeby ten pług nie pracował równo z ciągnikiem, to wszystko musi też sobie tutaj pływać, być ustawione i oczywiście luźno. Lewa strona, prawa musi się równać, nie? Dokładnie. Tradycyjnie. Pług to jest symetria, czyli to, co jest z lewej strony, tak samo musi być z prawej strony, więc tutaj wszystkie ustawienia musimy zachować zawsze. Dużo pługów na przykład ma instrukcję obsługi, otwieramy sobie instrukcję obsługi i punkt po punkcie możemy ustawić, nie? No ale też możemy pług kupić gdzieś z drugiej ręki,
jakiś przechodzony, wtedy nie mamy instrukcji obsługi, taki pług też należy ustawić. I też Także, i trzeba sobie jakoś dać radę. no dokładnie tak, także dzisiaj nie mamy instrukcji, będziemy też ustawiać jakby pług po prostu od podstaw, który nie wiemy jak ustawić, nie? Pierwszym parametrem, który możemy sobie sprawdzić, to na ile mamy ustawioną szerokość orki. I możesz przyjść z tej strony, nie wiem czy będziesz widział. Tak. Mamy ustawione ile? No około 40 centymetrów, nie? No bo tak ma, bo to generalnie MK może nam od 32 do 42 centymetrów na korpus brać. No tu możemy pokazać, bo tu mamy regulację skokową, jeżeli Tak, i chodzi my o mamy szerokość orki. chyba środkową, czyli na 37 cm. No dokładnie. I tak musimy to sprawdzić, jeżeli mamy pług nie wiadomo skąd, z jakiegoś pochodzenia, czy każdy ten korpus jest ustawiony na ten sam otwór. To mamy korpusy, już wiemy, że mamy dobrze ustawione, tak samo kąt natarcia, jeżeli chodzi o korpus. Tu z boku mamy też taką fasolkę i ten kąt możemy sobie zmieniać. To większość pługów, kiedyś tego pługi nie miały, dzisiaj to jest takie standardowe wyposażenie. Tu jest ustawiony też korpus na tą środkową punkt i tak go zostawiamy. Po co jest to ustawienie? Jeszcze tak może wytłumaczymy też. No właśnie, do czego to służy? Wiesz co, jak mamy suche lata, ciężką ziemię, takie trudne warunki, niby, że ten pług jest ciężki, on potrafi wyskoczyć w czasie pracy. Czyli Wtedy bardziej robimy go troszeczkę z haka, jak dobrze rozumiem, się ustawia to? pod większym kątem, tak, że po prostu on bardziej, jak już się zagłębi, to bardziej go wciąga. Bardziej nurkuje. Bardziej nurkuje i go bardziej wciąga. W tych trudnych, suchych warunkach umożliwia nam to stałe zagłębianie się pługa, a i nie ma tego procesu niepowołanego wyskakiwania, nie? Dokładnie. Jedyna różnica jest taka, że wtedy pług jakby trochę idzie pod większymi oporami i cały czas ciągnie go w dół. Ale także, no coś za coś, nie? No coś za coś, ale po to jest to ustawienie, że jak mamy normalne, poprawne warunki, to ustawiamy wtedy tą pozycję środkową, żeby po prostu też nie męczyć ciągnika, Ten maszyny. kąt jest neutralny jakby. Tak, elementy robocze się tak szybko wtedy też nie zużywają, także to jest bardzo ważne. Jasna sprawa. No wiadomo, sprawdzamy elementy robocze wszystkie. Jakie są kondycje, jeżeli to jest pług używany, tu bardzo ważne to też jest ten pług boczny, piętka, on też zawsze musi być w dobrej kondycji, ponieważ jak on będzie wytarty, wtedy też nie utrzymamy pługa, bo pług on wiadomo idzie, jakby cały czas chce iść prosto, liniowo, ale to go też trzyma w bruździe, jeżeli tego nie będzie elementu, cały czas będzie go nam ściągało, mimo że będzie tak, dobrze mówiąc ustawione. tak potocznie, będzie nam tańcował. Dokładnie tak. Okej. No tutaj mamy sprawę ułatwioną, no bo maszynę mamy No to nową, akurat mamy nie? nową, nie? Wiadomo, ścinacze listwowe, tu nie mamy przedpuszku, mamy tylko ścinacze listwowe, też sprawdzamy ustawienia. Czy każdy ścinacz jest ustawiony w tej samej pozycji, bo to jak widzicie też są fasolki, to można wszystko regulować, ustawiać. Bardzo ważne, tu mamy też taki cięgno-śrubę tutaj wspomagającą korpus. Tego tutaj nie regulujemy, nie? To jest tylko tutaj po prostu taki wspornik, który ma trzymać tą odkładnię, bo niektórzy próbują też jakoś regulować, jak im pługi nie dorzucają czy coś. Nie, jak tym tu przeregulujemy, to prędzej pęknie nam ten korpus, on się złamie. Czyli ten gwint jest taki, że tak powiem, technologiczny tylko i wyłącznie jakby. Tak. I ta śruba ustawiona de facto przez producenta winno być ok. Natomiast no, sprawdzamy gdzieś tam, żeby nie było naprężeń w jedną czy w drugą, bo tak jak wspominałeś, no, będzie nam pękał korpus. Może odkładnia nam pękać, jest nie? długa i może nam chrupnąć. Z takich kolejnych ustawień, no to już teraz jak już zrobimy przejazd, będziemy ustawiać, no to wiadomo, górne cięgno, górny łącznik. Ustawiamy w fasolce w pozycji środkowej, to też musi sobie pracować. Też pływająco, żeby nie było tak, że cięgno górne jest naprężone i wtedy nam odciąża ewentualnie cały ciągnik, a i tym samym no, przedni napęd nie robi swojej roboty, no i ciągnik nie ma tej rozłożenia, że tak powiem, wtedy swojej masy nie ma uciągu. Takim kolejnym ustawieniem no to też jest kąt pochylenia pługa. Regulujemy tymi śrubami, oczywiście też tak wszystko z lewej, z prawej strony musimy ustawić tak samo. To oczywiście regulujemy, jak już mamy na samym końcu, jeżeli mamy liniowość ustawioną, pierwszą skibę, głębokość, to wtedy jeszcze regulujemy sobie ten kąt pochylenia, bo to jest też bardzo ważne, jeżeli on nie będzie dobrze pochylony 90 stopni do podłoża, to wtedy tylne korpusy będą na przykład orały nam głębiej, a przednie płycej, także to jest też bardzo, bardzo ważne ustawienie. Jasna sprawa. Widzimy, pług jest nowy, więc no i tu troszeczkę jeszcze to potrwa, zanim nam się wytrą odkładnie. Te pierwsze przejazdy będą tak zwane no, takie w miarę szorstkie tempy, że tak się wyrażę, nie? Bo gleba może nam się przylepiać, ale jak się wytrze, powinno być ok. No i tu jeszcze mamy ustawienie, bo o tym nie powiedzieliśmy, ustawienie kółka, nie? Podporowego.
Tu akurat mamy o tyle dobrze, że jakby ustawiamy głębokość i czy oramy w lewo czy w prawo, ta głębokość jest zawsze ta sama. Niekiedy pługi tak się zdarza, że mają regulację, jakby powiedzieć, w lewo i w prawo oddzielnie głębokości. I wtedy też musimy to zachować, żeby... Masz rację. Takie ograniczniki są jakby na lewą i na prawą stronę. Dokładnie. Po takiej regulacji musimy też dociągnąć, jak już będziemy pracować w polu, te śruby, żeby tu się to nie wyrobiło. Nie? Żeby było stabilne. Teraz mamy luźne, no bo wiadomo, będziemy tu to korygować, próbować, zmieniać, to też mamy luźne, ale jak już dokonamy tego ostatecznego ustawienia, to wtedy te śruby też dociągamy. Krój tarczowy. Krój tarczowy. Ustawienie powinien pracować na 1/3 głębokości pługa. Aha. Różni producenci też to tak jakoś tam mają swoje ustawienia, ale tak odgórnie zawsze jest to powiedziane, że powinno to być 1/3 i około centymetra do 2 od korpusu. Nie? Okay. Zasady mamy omówione, te kluczowe punkty. Tak. No nic innego nie pozostaje nam, jak robić pierwszy techniczny przejazd. No dokładnie, wyoramy sobie bruzdę, bo tu akurat było uprawiane bezorkowo, także nie ma tutaj, czy zaczniemy od prawej, czy lewej strony. Niektórzy rolnicy nie worują pierwszej bruzdy, jadą po prostu tak, że tylko pierwszą tam płytko jakby orają i nie robią tego. My akurat, ja tak zawsze mam, że worujemy pierwszą bruzdę, żeby po prostu to potem ładnie wyglądało. No to jest tak fachowo powinno się robić, nie? No tak się powinno robić. Żeby na powrocie, że tak powiem, no mieć gdzie wrzucić, gdzie jechać. Tak powiem, tą masę, Dokładnie. Nie? I gdzie jechać, nie? No dobra, to dobra. Siadamy i próbuj palić. Bierzemy się za robotę. Teraz taka jeszcze uwaga. Tak. Jak worujemy pierwszą skibę, no to musimy ciągle chyba maksymalnie, dosyć solidnie rozkręcić. Musimy rozkręcić tak, żeby przedni korpus jak najmniej nam pracował w polu, a żeby za to tylni jak najbardziej wyorywał. Oczywiście wtedy na końcu musimy znowu, jak będziemy robić kolejny przejazd, tę śrubę skręcić. Powiedz mi, Macieju, co tam teraz robisz? No teraz, jak już wyoraliśmy pierwszą skibę, teraz musimy oczywiście to cięgno dużo mocniej skręcić. Zresztą zobacz, jakie warunki są ciężkie, jak to wszystko się tutaj oblepia się nam, no. Czekaj, jeszcze troszkę opuszczę. No tu, Macieju, teraz musimy poprawić. No ja wezmę tu jeszcze, naciągnę górny łącznik, ponieważ pierwsza skiba szła za płytko, bo opierało się tu na tym stworzniu, nie? Okej, a tak jak mówiliśmy, tam na fasoli musi to pracować wszystko swobodnie sobie, nie? Dokładnie. No tak widzisz, już kolejny przejazd już wygląda to lepiej, nie? Bo... Pochylenie pługa, no to wiadomo, jak ustawimy sobie już wtedy głębokość tą, którą będziemy zakładali, że tak ma pług orać, to wtedy wiadomo, ustawimy sobie jeszcze też, bo widzisz, teraz go trochę wypoziomowaliśmy poprzecznie, już jest zdecydowanie lepiej. I jak ustawimy sobie już tą głębokość taką, jak chcemy głębokość pracy, wtedy zajmiemy się kolejnymi ustawieniami, czyli pierwsza skiba, liniowość pługa. Chodzi o to, żeby regulować to po kolei. Nie wszystko na raz, bo możemy wtedy się dosyć mocno pogubić. Lepiej zdać sobie 2-3 przejazdy więcej, ale po kolei to ustawić. Czyli regulacja punkt po punkcie jakby, dokładnie. Nie? Okej. Czyli jeśli chodzi o poziomowanie, to też to zweryfikujemy, czy jest właściwie, jak już będziemy mieli odpowiednią głębokość bruzdy, nie? Ja myślę, że tylne kółko też od razu możemy trochę głębiej zrobić, bo on się opiera na kółko, jest dosyć płytko. Myślę, że okej, słuchaj, dobrze. Najwyżej ci podreguluję tutaj, żebyś nie musiał wyskakiwać. Dobrze. Tył idzie nam cały czas za płytko, ponieważ listwa ścinająca tylnia w ogóle nie dostaje masy, a przednia natomiast dostaje dużo, także musimy trochę kółko jeszcze zagłębić. Dobrze. Okej. A jak tam ciemno, powiedz mi? Jest na fasoli, ok? No, ale troszkę jest, bo teraz tył nam się zagłębi, czyli odejdzie, czyli muszę troszkę rozkręcić. Dobrze, znowu kawałek ujedziemy.
Tak jak Niestety w takim przypadku, jak mamy nowy pług, niezbędnym urządzeniem jest, jak widzisz, jest to na tyle oblepione, że nie chce samo nawet spać. porządne dół, to tak jest. Nie, to trwa troszeczkę, tak jak mówiłem, zanim te korpusy się wyślizgają. No to niestety parę przejazdów trzeba zrobić. No i mieć ze sobą wspomagacze do tego, nie? Dokładnie. Macieju, ja Ci powiem tak, moim zdaniem na tym etapie już praktycznie wszystko, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Ja nie mówię, że jest idealnie ustawione. Ja wiem, to jeszcze sprawdzimy, tylko teraz ustawienie szerokości pierwszej skiby, nie? Bo to Natomiast jeszcze... powiem tak, patrzę już na ten przejazd, który to jest chyba 4. przejazdem. Jest całkiem ten efekt zadowalający. Nie wiem jak z głębokością, tutaj z 15 a 20 cm mamy. No wiesz co, staniemy tutaj, gdzie była taka równiejsza O, orka. Jest, układając około 20 cm. no pod 20 cm mamy. Powiem tak, korpusy równo pracują. Pług dobrze kryje, trzeba przyznać. Bo naprawdę tutaj nie można mieć zarzutów. No musimy teraz sprawdzić, na przykład widzimy, że regulację poprzeczną mamy ustawioną dobrze, nie? Bo pług jest praktycznie w linii 90 stopni do podłoża. Jedyne co mówię, zostaje to jeszcze teraz sprawdzenie nam pierwszej skiby i szerokości. Jeżeli pług jest ustawiony na 40 cm, to wtedy pierwszy korpus musi nam... No tak jak mówiliśmy, niespełna, bo jest na środkowej regulacji przekładce, więc ma 37 cm, nie? No dokładnie, ale korpus? pierwszą skibę trochę musimy przesunąć na tą stronę, bo ona bierze 30 parę centymetrów, a powinna 40, więc i tak musimy pług jeszcze oddalić w tamtą stronę. Czyli to jest na tym drugim wrzecionie chyba, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie. No akurat Czyli... mamy dobrze, bo mamy naklejeczkę, która nam mówi... A, które wrzeciono jest od czego, nie? Tak. I mamy śruba B, to jest śruba od regulacji pierwszej skiby. Wrzecion numer A, jest to linia ciągu. No, jesteśmy już po przeprowadzonych regulacjach pługa. Maciej, widzę, wyszedł. Jeszcze robi drobne kosmetyki. Natomiast widać, że pług z Unii emeczka wyregulowana, można powiedzieć, perfekto, mimo trudnych warunków. Cześć Macieju. No, witam Cię ponownie zresztą. Ponownie. Pytanie, udało się wyregulować pług? No, jak na te warunki mi się zdaje, że no chyba nic lepszego efektu nie osiągniemy. Tym bardziej, że jest to też lekki pług, przeznaczony do lżejszych Bo powiem warunków. tak, gro krytyków pługów Unii mówi, że tego się nie da ustawić. Ja widziałem, że Ty to robisz z zafascynowaniem, bez nerwów. No na pewno kosztuje to dużo cierpliwości. Na pewno, natomiast warunki mamy trudne, trzeba przyznać. Mamy ściernisko po kukurydzy, dużo masy, duża wilgotność. Jaka głębokość? Sprawdźmy, jak to profesjonalnie wygląda. No jest to 20 cm. Obróć tutaj mi. Czyli około 20 cm tak. mamy ze spokojem. Widzimy, jak wyglądały przejazdy pierwsze, gdzie tak naprawdę następowała ta regulacja, gdzie ani szerokość pierwszego korpusu nie była właściwie ustawiona, ani kąt uciągu nie był właściwie ustawiony. Widzimy 2-3 pierwsze przejazdy, jak to jest, bo to nowy pług, więc wymaga kompleksowej regulacji. I tutaj już mamy kolejne przejazdy, gdzie jak na warunki ścierniska kukurydzianego naprawdę jest efekt.